odzieżą, tylko wyzwalali towary. Więc to jest tak zwane. She walks out. I mean, this is how Lord Jagannath appeared, right? Jest w ten sposób, jak się Jagannath w zachodnim świecie. Most merciful. Najbardziej miłosierny. So she brings it to Swamiji and Ona przyniosła to Swamiji. I ona była zaskoczona, jak tylko Swamiji zobaczył, złożył pokłony. O, Pan Jagannath przyszedł. Czy były tam inne też ostrożki w tym kuble? To był taki kubel zbiorowy. Tak, były tam jeszcze dwie. Subhadra i Bharata do kieszeni. So then Swamiji says, I wonder, now we can, Lord Jagannath has come. Pan Jagannath So now we must carve. Musimy wyrzeźbić bóstwa. To jest nasz wzór. Sam, Sam, wtedy jeszcze przed Śriła i chłopak. Ona jeszcze była Melanie, on był Sam. Prabhupada mówi, zanim was inicjuję, musicie się ożenić. Więc wzięli małżeństwo, on ich inicjował. Nie wiem, czy wtedy już byli inicjowani, czy nie. So Sam, that's coming. So, right, yeah, but they didn't necessarily follow, because Prabhupada was stressing more the chanting and the rules. Może byli inicjowani, bo Prabhupada bardziej podkreślał wtedy intonowanie i naciskał na zasady. Zanim te zasady się zakorzeniły, to trochę z czasu zajęło. So Sam says, I can carve. O tak, ja mogę rzeźbić, umiem rzeźbić. Śrila był bardzo utalentowany, wspaniały pisarz, rzeźbiarz, wydobywca kamieni szlachetnych. Więc on rzeźbił Pana Jagannatha. Jednocześnie jeszcze palił, jeszcze nie rzucił palenia. Więc pewnego dnia Swamiji wchodzi, żeby zobaczyć, jak mi idzie. I zobaczył, że moja paczka papierosów jest obok Pana Jagannatha. On nie skonfrontował mnie na tym punkcie, ale patrząc, jak mi idzie, wziął swoją laskę i po prostu tak laską tak on odrzucił te papierosy daleko pod ścianę, co tak mi podsunęło pewną myśl, że to nie jest najlepszy pomysł, żeby palić, kiedy rzeźbię Pana Jagannatha. Więc w ten sposób Prabhupada prowadził prawdziwe bóstwa w zachodnim świecie, ale one tak trochę jakby się ślizgnęły do High Ashbury. Ci hipisi, oni byli gotowi przyjmować takie rzeczy, które były odjazdowe. Tak jak wiemy, Pan Jagannath to jest Krishna w bardzo niezwykłej postaci. Więc ci hipisi weszli tam, kiedy bóstwa zostały zainstalowane. Hej stary, kto to jest? To jest Bóg, najwyższa osoba Boga. Ale odjazd. I też się kłaniali. W ten sposób pojawiło się wielbienie bóstw na zachodzie poprzez tę psychodeliczną kontrkulturę. Pan Jagannath wiedział, jak tam się wślizgać. Najpierw spowodował, że został wygraziony i później pojawił się. Spojrzymy jeszcze na parę sposobów, jak Prabhupada jest dla wszystkich. Wy znacie te sposoby, ale te aspekty, ale te rzeczy nam to przypominają. Tutaj mamy kontekst. Jak Prabhupada był w Montrealu, w Kanadzie, w 1968 roku. Miał pewne problemy z wizą w Ameryce, jeszcze zanim otrzymał stałą kartę stałego pobytu. Był w Montrealu chyba przez wiele tygodni, praktycznie całe samo 1968 roku. 15 sierpnia były inicjacje. 3 dni później, potem dawał wykład z Bhagavatam. Młoda dziewczyna, dopiero co inicjowana, pyta Prabhupada. I pytanie, które zadaje, to nie było pytanie, tak naprawdę był komentarz. Że kiedy Ciebie tu nie będzie, kiedy Ciebie tu nie ma, czuję się tak daleka od Ciebie.
I Prabhupada wprowadził wtedy tę ideę Vani i Vapu, nie nazywając tego w ten sposób Vani i Vapu, bo na początku on w ogóle tak lekko omijał trochę sanskryt, mówił, że są dwa sposoby, jak można nawiązać kontakt z mistrzem duchowym. Kiedy mistrz duchowy jest fizycznie obecny, a kiedy go nie ma, poprzez jego wibrację. Vani to była wibracja, Vapu to postać fizyczna. Więc ta dziewczyna miała imię Wendy, otrzymała imię Rukmini. Może teraz jest żoną, może znacie naszego międzynarodowego ministra komunikacji Anantama Prabhu. Jego żona Rukmini. I ona była też jest liderem takiej mantra rock grupy. Jej syn jest liderem tej grupy. Gauravani. I teraz mają kolejną grupę. Hanuman. Naprawdę zajmują się mantra rockiem, robiąc różne pokazy z różnymi joginami, kirtanistami. Inspirujemy joginom do robienia kirtan. Ona była jeszcze młodą dziewczyną, 16 lat, przyjęła inicjację i mówi: Swamiji czy Prabhupada, kiedy Ciebie tu nie ma, tak bardzo mi Cię brakuje, jakby była samotna. I Prabhupada odpowiada: usłyszycie? O, nie tak należy myśleć. Nie musisz tak myśleć. That you do not mean. There are two conceptions, the physical conception and the vibration conception. The physical conception is temporary, and the vibration conception is eternal. That's why we are enjoying or we are relishing the vibrations of Krishna's teaching. So my vibration is present. As soon as we chant Hare Krishna or chant Bhagavad Gita or Bhagavad, so it is present immediately by vibration. So we should be more stress on the sound vibration, either of Krishna or of the spiritual masters, then we feel happy and all sympathy. Prawdziwy kontakt jest poprzez wibrację dźwiękową. Najbardziej subtelny, najbardziej potężny żywioł całego stworzenia. Dźwięk. Tak jak Biblia mówi, na początku było Słowo i Słowo było z Bogiem i Bogiem było Słowo. W wedyjskim objawieniu jest powiedziane, że ta analogia mogłaby być do Om, do pierwotnego dźwięku. Czy to, co Brahma usłyszał na początku stworzenia, Tapa. Z dźwięku wszystko się objawiło. Naprawdę mi się spodobała ta analogia, że Krishna był na ziemi tysiące lat temu. Nie możemy go widzieć teraz. Łaskawie zostawił nam się w formie bóstwa, ale jak tylko otwieramy Bhagavad Gita i wibrujemy mantrę, gity, śloki, to Krishna jest obecny. Nawet może mieliście tego doświadczenie. Na przykład, kiedy ja byłem młodym mężczyzną, wielu z nas było wielbicielami Beatlesów. Ja nigdy się z nimi nie spotkałem. Ale po prostu słysząc ich muzykę, czułem, że ich znam. Byłem im tak bliski. Może nigdy nie widzieliście Prabhupada, ale samo słuchanie jego wibracji, słuchanie również oznacza czytanie. Dzięki temu możemy być tacy bliscy Prabhupadzie. Ja widziałem Prabhupada osobiście 7 razy fizycznie, ale czuję się jemu znacznie bardziej bliższy teraz, bo usłyszałem od niego dużo więcej od momentu, kiedy opuścił ten świat i
about him. Słuchałem tak wiele rzeczy o nim, od tak wielu We wielbicieli. saw him once a year. Widzieliśmy go raz na rok. But you have all these memories Ale and mamy teraz videos. tego wszystkie Now you wspomnienia, nagrania, can hear about what was Prabhupada wideo. doing all Możemy the other słuchać o tym, places. co Prabhupada robił we wszystkich innych miejscach, gdzie nas wtedy nie było. So when Prabhupada was taking his Kiedy last Prabhupada tour, był w trakcie swojego ostatniego tried touru to po do całym another world świecie, tour, and got próbował as go far as dokończyć, Bhaktivedanta Man. dojechał do Bhaktivedanta Mana, Practically no body left. praktycznie już nie mając żadnego ciała, He tylko had to był wear w dark glasses, he couldn't even wózku, see daylight. nawet nie And musiał Tamal chodzić w ciemnych Krishna okularach, was his nie personal mógł secretary. już nawet patrzeć na But światło Tamal słoneczne. Krishna Tamal Krishna had to Maharaj, speak jego on osobisty Prabhupada's sekretarz, behalf. musiał And he was mówić giving w highlights imieniu of Prabhupada Prabhupada's preaching leela over the i years. on And at one point, opisywał najważniejsze momenty misji nauczania Prabhupada ze and wszystkich Śrila lat. Prabhupada only was with his I Śrila Guru Prabhupada był ze swoim Five Guru or six Maharajem times. tylko 5 czy 6 razy. And then Tamal Krishna I Tamal Maharaj Krishna used to say, Maharaj, when I said that, kiedy ja to I powiedziałem, saw a smile come across Prabhupada's zobaczyłem, jak face. Prabhupada się And he uśmiechnął na stopped twarzy. me, he interrupted me. Przerwał mi. And he said, actually, powiedział, there was never a moment tak when I did naprawdę not feel my Guru Maharaj nie było nigdy right by takiej my chwili, side. żebym nie czuł Guru Maharaja tuż przy mnie. Full time. On też był w pełni Spiritual zaabsorbowany master of sound vibration. dźwiękową wibracją swojego mistrza duchowego. So that's the first and foremost way to To become jest pierwszy i najważniejszy sposób, jak możemy być bliscy na Prabhupadzie, żeby się zaabsorbować jego wibracją dźwiękową. And you know, if I didn't know English, Gdybym nie znał I angielskiego, think I would learn English. to na pewno bym się go nauczył tylko po to, żeby słuchać Prabhupada. There's more Prabhupada is available. Prabhupad wtedy jest Ci bardziej dostępny, jeśli znasz angielski. Even I know devotees Nawet in znam India. wielbicieli I w learned Indiach. this Dowiedziałem się tego niedawno od pewnego prezydenta świątyni w from Nairobi, an Indian fellow. który jest Hindusem. And he said, On powiedział, when I read Prabhupada's Gita in kiedy Hindi, czytam Gitę Prabhupada w Hindi, it's not as good as when I read it nie in jest English. aż tak dobre, kiedy czytam po Because angielsku. Prabhupada spoke the Gita Bo in Prabhupada English, wypowiedział Bhagavad Gitę po but it angielsku, loses something in the a w translation. tłumaczeniu coś traci. So anyway, that's just I recommend that. Więc naprawdę polecam ludziom, którzy nie znają angielskiego. That's a way to be close to our. W ten sposób możemy być bardziej blisko naszego założyciela-acarya. You can go back to Chociaż God naprawdę by hearing Prabhupada można in wrócić do language. Boga, słuchając Prabhupada w There's a jakimkolwiek question asked języku. Prabhupada by an Było Indian takie person. pytanie, które You dziennikarz have to w know Indiach Sanskrit zadał Prabhupadzie, czy musisz znać język, żeby stać się oświeconym? to go to the spiritual world. Żeby wrócić do świata And duchowego? Prabhupada said, Prabhupada no, powiedział, nie. Vedic knowledge Wiedza is wedyjska called Shruti, jest nazywana Shruti, not Sanskriti. nie Sanskriti. Although Sanskrit is Chociaż the Sanskryt language jest which is most językiem, perfectly który jest jednocześnie constructed to express doskonale spiritual truth. zaprojektowany do przekazywania wiedzy duchowej, to można tę wiedzę słuchać w każdym języku. Don't misunderstand that. Więc nie zrozumcie tego niewłaściwie, że chcę, żebyście porzucili swój rodzimy język i nauczyli się angielskiego, ale to tak czy inaczej jest nauczenie się, że jest dobre dla nauczenia. Ale dobrze jest słuchać Prabhupada. Wtedy możemy też słuchać na tak wielu porannych spacerach. Przejdźmy do następnego znaczącego sposobu, w jaki możemy się połączyć ze Śrila Prabhupadem. Połączenie poprzez znalezienie i dodanie Twojego najlepszego wkładu do misji naszego założyciela-acarya. Kiedy ktoś stanie się poważny w podążaniu misją mistrza duchowego, jego decyzja jest jednoznaczna: zobaczyć Boga, najwyższą osobę. To jest cecha Iskon Sami Śrila Prabhupada. Jest naprawdę skupiony na misji. I spójrzmy na to, że Prabhupada porównuje widzenie Boga do stania się poważnym na temat misji, że to nie jest różne od widzenia Boga. Że kiedy ktoś staje się poważny odnośnie podążania za misją mistrza duchowego, jego determinacja jest równoznaczna z widzeniem Boga osobiście. So Prabhupada says in the same purport. Prabhupada pisze w tym samym znaczeniu. In conclusion, więc w konkluzji, jeśli uczeń jest bardzo poważny, żeby wykonywać misję mistrza duchowego, natychmiast ma kontakt z najwyższą osobą Boga. To jest jedyny sekret sukcesu.
jeśli chodzi o możliwość postrzegania najwyższej osoby Boga. Zamiast próbować zobaczyć Pana gdzieś w krzakach Vrindavany, jednocześnie angażując się w zadowolenie zmysłów, jeśli ktoś zamiast tego będzie trzymał się zasady podążania za słowem mistrza duchowego, zobaczy najwyższego Pana bez trudności. I swoim Prabhupada w ten sposób my widzimy Boga, stając się kompletnie zaabsorbowani Jego misją. W jednej lekcji, których tutaj nie uczyłem, ona mówiła o znalezieniu swojej misji w Jego misji. I to jest ważne, żebyśmy to zrobili, żebyśmy udoskonalili swoje życie, dając to, co Krishna nam dał Krysznie. I taką wskazówkę, to żeby zrobimy to, jeśli znajdziemy mentorów, którzy nam pomogą nam odnaleźć i ofiarować nasz najlepszy wkład. To nie jest łatwe. Tak jak Prabhupada mówił, mój Guru Maharaja zwykł mówić, nie próbuj zobaczyć Boga, ale działaj w taki sposób, żeby Bóg zobaczył Ciebie. To jest proces wstępujący. Jeśli Krishna będzie zadowolony z naszego oddania, wtedy nam się objawi. A jeśli tylko będziemy próbować, takie Prabhupada mówił, że udasz się do Vrindavana, na Parikram, będziesz szukał Kryszny gdzieś tam w zagajnikach, w jakimś kundża. Taki nastrój czasami Babaji mają w Radhakunda, można się nim zarazić. Przed doskonałością jest po prostu robienie swojego bhajanu i zrozumienie swojego siddha deha, swojej duchowej formy. Ale Prabhupada wiedział, że stanie się drogim Krysznie. Krishna pokazał nam, jak to robić. Co on mówi w 18 rozdziale Bhagavad Gita? Nie ma bardziej drogiej osoby. Ten, kto tłumaczy na najwyższy sekret wielbicielom, dlatego służba oddania jest gwarantowana i pod koniec wróci on do mnie. Ten, kto dzieli się przekazem nie ma sługi w tym świecie droższego mi niż ten i nigdy droższego nie będzie. Szczególnie w linii Pana Chaitanya, im bardziej pomagamy Panu Chaitanya rozprowadzać te owoce miłości do Boga, tym bardziej my je otrzymujemy. Jesteśmy bardzo skupieni na misji w Iskonie. Jak widzieć Boga? Poprzez tę misję. Ktoś mógłby zadać pytanie. Czy rozwijanie naszego fundamentalnego związku z Panem oznacza, że przeskakujemy na naszym diksza i sikrze guru? Słyszeliście o tym przeskakiwaniu? Słyszeliście ten zwrot przeskakiwanie? Co znaczy przeskakiwanie? Przyjrzyjmy się, skąd to się wzięło. Znalazłem na Google dobrego skoczka. To nie jest małpa, wiecie co to jest? Lemur. Z południowej Afryki, z Madagaskaru. On przeskoczył wszystkie małpy. Nie przeskakuj. To jest kontekst tego cytatu. Prabhupada to powiedział, żeby nie przeskakiwać. Ale to było w odpowiedzi, kiedy wielbiciele zaczęli budować się do Indii na początku lat 70. i byli zafascynowani tymi różnymi joginami, mistykami. Nawet jak zobaczyli w niektórych sklepach Gaudiya książki po angielsku autorstwa Śrila Prabhupada, Śrila Bhaktisiddhanta i zapytali Prabhupada, czy mogą je czytać? I tutaj Prabhupada odpowiedział. You cannot imagine what my spiritual master said. Or even if you read some books, you cannot understand unless you understand it from me. This is called Prabhupada. You cannot jump over to the superior
guru, neglecting the next arya, immediate next arya. So that was very clear. To było bardzo jasne, że jeśli chcemy czytać książki poprzednich aczarów, najpierw musimy stać się ugruntowani, dobrze zastanowieni z naukami Prabhupady. I teraz Prabhupada był jedynym mistrzem duchowym w Iskonie wtedy, po jego odejściu, ten cytat nie przeskakuj czasami był błędnie wykorzystywany. Przeczytam wam taką moją obserwację. W trakcie krótkiego czasu, jaki Prabhupada był z nami, był jedynym Bonafidy guru, jakiego znaliśmy. Nie zrozumieliśmy głęboko jego unikatowej pozycji jako założyciela Acharyi. Po jego odejściu niektórzy z nowych iskonowych guru pomylili podążanie z imitowaniem, tak jak Maharaj mówił wczorajszego wieczora, że nie imitujemy, podążamy. Nie robimy rzeczy, do których jesteśmy niekwalifikowani. I w konsekwencji tej imitacji to konsekwencje były zastraszające. Z biegiem czasu uświadomiliśmy sobie, że role naszych siksza i większa guru polegają na tym, żeby zgłębiać i wzbogacać i zwiększać nasz fundamentalny związek ze Śrilą Prabhupadą. Więc co prawda nie powinniśmy lekceważyć bezpośredniego następnego Acharyi. Mamy naszych dogma Acharyów Iskonu, ale jeśli nie przeskakuj, znaczy, żeby nie lekceważyć bezpośredniego Acharyi, wtedy to było tylko do Prabhupada. To jakże bardziej to się odnosi do Śrila Prabhupada jako naszego fundamentalnego Acharyi, naszego fundamentalnego guru, poprzez którego postrzegamy wszystkie nauki i innych nauczycieli. Więc nie przeskakuj. Gdybym ja był nową osobą, przyszedłbym teraz do Iskonu, gdybym był taką szczęśliwą duszą, Bhagavan Jiva i starsi wielbiciele, moi siksza guru, nalegaliby, żebym studiował książki Prabhupada i pomogliby mi to robić. Bez ich pomocy bym to na pewno źle zrozumiał, wypaczył z powodu własnych przywiązań znaczenie słów Prabhupada. Więc to prawda, nie możemy przeskakiwać nad nimi, ale szczególnie nie możemy przeskakiwać nad założycielem Acharya i próbować czytać wszystkie te ezoteryczne książki, czasami w które wielbiciele się zagłębiają przedwcześnie. Musisz skorzystać z pomocy bezpośrednich Acharyów, którzy są przed Tobą i szczególnie widzieć wszystkich nauczycieli i wszystkie nauki poprzez oczy założyciela Acharya. I nie powinniśmy przeskakiwać, ani też nie powinniśmy wskakiwać w związek taki oficjalny z guru, dopóki nie będzie dla nas jasne, że ten związek będzie dobrze działał. Tutaj mamy taki slajd. Nobody should have. Oops. No, you forgot that slide? Where's the slide? No, that's not. It's this. Oh, what happened? Yeah. No, oh, you're right. Nobody should blind. You're right. Okay, so is that it? Right? Yes. Okay. Oops. Nobody should accept blindly any guru, and nobody should blindly accept any teacher. They must behave one another, at least for 1 year. This is the instruction by Sanatana Goswami in the Bhagavad Gita. What does Prabhupada mean? Co Prabhupada ma na Must myśli, behave one another. mówiąc, They didn't że quite use the right English muszą word. What did he się mean? zachować nawzajem? Nie użył tego właściwie po angielsku, co ma na myśli? Oh, you had it in Polish. So I should have said it. Proper. Prabhupada. Że muszą się
Check one another. Yeah, examine. Tak, przebadać, sprawdzić. Yeah. Because even if the Bo spiritual nawet master jeśli mistrz duchowy jest even if the autoryzowany, disciple bona is fide, sincere, jeśli uczeń jest szczery, are those people going to czy work ta as kombinacja spiritual master and disciple? będzie działać, mistrza duchowego i ucznia? And Prabhupada gave the I example Prabhupada of a daje young przykład boy and a young młodego girl. chłopaka i młodej And dziewczyny. they like each other, Oni się sobie podobają, but they don't know if they could be married. ale nie wiedzą, czy mogą się So pobrać. that takes time To wymaga czasu, to see. żeby to sprawdzić. Before. Jeszcze wcześniej. So, to establish a genuine Żeby guru-disciple ustanowić relationship, prawdziwy związek we między shouldn't guru i jump into uczniem, it prematurely. nie powinniśmy wchodzić w So to Śrila Prabhupada will przedwcześnie. now remind us Prabhupada teraz przypomni nam what he has already o told tym, us co on in już lesson powiedział nam w 7. lekcji 7. Slide in lesson 7 too. Mieliśmy ten That's slajd. anyway. Did I mention that I taught this seminar in Nie wiem, czy Dubai? mówiłem, ale dawałem to seminarium w Dubaju No? Okay. So I was teaching the Bhakti i Vriksha leaders. uczyłem tam liderów Bhakti Vriksha. And I said, how do you introduce the jak Indian community in this Muslim zapoznajecie country? hinduską społeczność w tym muzułmańskim kraju ze świadomością Kryszny? Oh, Prabhuji, first Oh, we have Prabhuji. the aspiring stage. Najpierw mamy I said, etap aspiring, aspirowania. right? In the beginning, we teach them how to Aspirowanie, aspire to znaczy, to że initiation. uczycie ich jak aspirować, żeby przyjąć inicjację? I Tak, said, tak, well, Prabhuji. why don't Ale we back up poczekaj, here? może How zrobić about we krok have a wstecz. foundational stage? A może taki etap When we introduce fundamentu, people to the founder kiedy Acharya, zapoznajemy ludzi z the założycielem main Acharyą, spiritual master in głównym Islam. mistrzem duchowym w Yes, Iskonie. Prabhuji. No They were tak, being very polite. They byli didn't bardzo understand. grzeczni. Nie zrozumieli, co mówię, So, bo oni byli tacy absorbed in introducing people. zaabsorbowani, żeby od razu już zapoznawać ludzi z obecnymi mistrzami duchowymi w But Iskonie. by the end of the Ale seminar, pod koniec they tego understood. seminarium oni zrozumieli, Because I was telling them, bo mówiłem im, if you że prematurely jeśli introduce przedwcześnie people będziecie to wprowadzać ludzi current gurus, without them having do to sell the relacji foundation, z obecnymi guru, jeśli nie będą mieli porządnego fundamentu w osobie założyciela then Acharyi, they aspire, jeśli będą aspirować do nich, this is an English pun, then they will perspire, to jedynie się zmęczą yeah, and then they will expire. i wykończą. Anyway, it doesn't work in Polish. There's three words. It's To są takie trzy podobne słowa. aspire, perspire, and expire. They all have the same Aspirować, ending. męczyć się i wykończyć. It was a dramatic way of To taki bardzo sorry. ciekawy sposób chciałem im to But they podkreślić. got the point. Yes. Ale zrozumieli to, Okay, że no yes. tak, Now we understand. no teraz rozumiemy. Nie powinniśmy przedwcześnie ludzi zachęcać do aspirowania o inicjację. So let's see here. Spójrzmy dalej. Mature devotees will Dojrzali ground wielbiciele us pomogą nam się ugruntować w naszym fundamentalnym związku z naszym założycielem Acharyą. Wraz z tym, jak będziemy poznawać siebie w związku z Prabhupadem, wtedy z chłodną głową będziemy w stanie aspirować o diksha i siksha guru, którzy będą mogli dalej nam pomóc, żebyśmy poczynili najlepszy wkład dla Jego misji. Im bardziej głęboko łączymy się z Prabhupadem, tym więcej mamy odpowiedzialności, żeby dalej przekazywać Jego niezwykłe dziedzictwo innym. Więc to wszystko chodzi o to, żeby przyjmować Jego dziedzictwo, misję i dzielić się z innymi. Tak jak ja mówię, żeby to wcielać i udzielać. Wcielać w swoje życie i udzielać innym. This is from Prabhupada's purport to Bhagavatam 141. To jest zaznaczenie do Bhagavatam. Chłonięcie i dzielenie się dziedzictwem Śrila Prabhupada. Osobiste uświadomienie sobie nie oznacza, że ktoś powinien z próżności próbować pokazać swoją wiedzę, prześcigając poprzedniego Acharya. Musi mieć pełne zaufanie do poprzedniego Acharyi i w tym samym czasie musi uzmysłowić sobie przedmiot tak dobrze, że będzie mógł One more. That's the same.
prezentować w sposób właściwy dla określonych warunków. Przekaz oryginalnego tekstu musi pozostać niezmieniony, nie siląc się na wydobycie z tekstu jakichś niejasnych znaczeń. Należy przedstawić go w interesujący sposób, tak, aby przyciągnąć uwagę publiczności i ułatwić jej zrozumienie prezentowanego tematu. To właśnie nazywa się uświadomieniem sobie. This is called realization. Na tym polega takie głębokie zrozumienie. How not to change the Że message, nie żeby zmieniać przekaz, but how to present it ale all jak over przedstawić again. go Represent od means nowa, to represent all reprezentując, over again. prezentować To od new nowa time, place and people. dla So that nowego they czasu, miejsca i ludzi, po to, żeby oni go understand the essence of it. zrozumieli esencję tego. Prabhupada called us old Prabhupada wine in new nazywał bottles. to stare wino w nowych And that's butelkach. what Prabhupada was always doing. To, co Prabhupada zawsze He robił, would say things like, że mówił rzeczy takie jak if I have any credit, it's that jeśli I've not jakiekolwiek changed zasługi są anything. dla mnie, to tylko to, But że he ja was to nic nie forever zmieniłem. innovating. Ale on zawsze robił innowacje, dostosowywał, zmieniał szczegóły, nie zmieniając zasad, ale zmieniając szczegóły, And being faithful to the będąc Prabhupada, wiernym całą but being paramparaną very fresh, i bardzo świeżym, being very bona fide, bardzo autoryzowanym, but being very creative. ale jednocześnie kreatywnym. So that's an art To jest wielka sztuka, that's learned której by surrender and the uczy się surrender przez gives you the podporządkowanie. Podporządkowanie pozwala sobie uświadomić to, jak to robić na te czasy i dla nowych czasów, nowych ludzi. So the way we end the lesson Zakończymy tę lekcję, tę ostatnią lekcję, is we take a look patrząc na at benefits, both individual korzyści and collective, indywidualne of i deeply zbiorowe, understanding Śrila Prabhupada's głębokiego zrozumienia pozycji So Śrila I take Prabhupada. this from the way the Śrila Prabhupada, the founder Ja of przyjąłem this to booklet ends. z tego, jak You can kończy directly się take bullet points nasza at the end of the książka o Śrila Prabhupada założyciel-acarya i skonu. To są te wyłuszczone punkty z tej książki. Zobaczmy. Pokolenie po pokoleniu będzie możliwość otrzymania szczególnej łaski oferowanej przez Śrila Prabhupada. Ścieżka powrotu do Boga, którą otworzył, będzie coraz częściej uczęszczana. Jeszcze raz, nie jesteśmy sekciarscy, nie mówimy, że Prabhupada jest jedyną drogą do Boga, ale wraz z tym, jak będziemy stawać się coraz bardziej i bardziej świadomi Jego wyjątkowej pozycji, jak bardzo poufnym sługą Pana Chaitanya on jest, Senapati Bhakta, jako generał, i Shri Radha i Krishna, mantra Upasaka, który rozprzestrzeni to imię po całym świecie. Dlaczego nie mielibyśmy podążać za Prabhupadem? On przecież ma tyle mocy, tyle łaski. Podążajmy za Nim. Aktywna obecność Śrila Prabhupada będzie chronić jedność i integralność iskonu, umacniając zarówno GBC, jak i więzy guru uczeń. W tej książce założyciel-acarya opublikowanej przez GBC, że naszą centralnym wyzwaniem w iskonie jest, żeby zintegrować te związki guru i ucznia w ogólnoświatową sangę wielbicieli, którzy w najwyższym stopniu czują się zobowiązani wobec założyciela-acarya, którego poleceniem jest to, żebyśmy wszyscy współpracowali razem z tym zarządem, komisją zarządzającą. Nikt w istocie nie jest niezależny. Żaden guru, żaden indywidualny GBC, ani saniasy, ani lider. Wszyscy są rozliczani za swoje słowa i czyny. Więc to jest wyzwanie. Bo tradycyjnie w Indiach mamy na przykład wioskę, czy mamy guru, który przekazuje mnóstwo siksza ludziom. I naturalnie do nich takiego siksza, oni rozwijają wiarę i przyjmują diksha. I on jest bona fide mistrzem duchowym. Ale nie musi odpowiadać wobec całej komisji zarządzającej. To wprowadził Bhaktivinoda Thakur założką i praktycznie Śrila Bhaktivinoda, ale jego właśnie zwolennicy tego nie dokonali. I dlatego ta misja się rozpadła. Więc my też się z tym w pewnym stopniu zmagamy. Zmagamy się z tym, to jest od lat cały przedmiot, zagadnienie, konflikt różnych linii autorytetu
linia autorytetu Prabhupada przez GBC, przez prezydentów świątyń, a po drugiej stronie jest tradycyjna linia autorytetu od góry do ucznia. Te rzeczy nie powinny stać w konflikcie. Jeśli kluczem do tego, żeby to nie było w konflikcie, to to, żebyśmy wszyscy rozpoznawali własną, fundamentalną tożsamość bycia zwolennikami założyciela-acaryi i to rozstrzyga wszelkie różne sekciarskie podziały, jakie mogą powstać. Zobaczmy dalej. Poprzez przyjęcie pełnego schronienia Śrila Prabhupada jako Shiksha Guru w jego manifestacji Vani, wszyscy nauczyciele w Iskonie na różnych poziomach zaawansowania będą mogli autentycznie przenieść rzeczywiste nauki Śrila Prabhupada, dając w ten sposób odpowiednie wskazówki, schronienie i ochronę dla wszystkich. Kluczowym zwrotem tu jest przyjmując pełne schronienie. Pełne schronienie. Czyli możemy autentycznie przekazać prawdziwe nauki Prabhupada. Dlatego, że czasami powierzchownie jesteśmy tym zaobserwowani, ale nasze uwarunkowanie kulturalne, nasze przywiązania, nasze awersje powodują, że bierzemy te nauki Prabhupada w nieautentyczny sposób. Dla przykładu w imię bycia niesekciarskim mieliśmy taką społeczność w Ameryce, w Iskonie, która musiała być usunięta na 10 lat z Iskonu. Od 87 do 97 pierwsza farma iskonowa New Vrindavan była kompletnie zdewiowała. Robili rzeczy, które w żaden sposób, za które nie mogliśmy być odpowiedzialni. Oficjalnie została usunięta z Iskonu. Dopiero wtedy, kiedy wróciła na właściwą ścieżkę, mogła z powrotem wrócić do Iskonu. To wypłynęło z powodu wielu chwastów, prywatnych ambicji i pragnień, które nikomu nie wyświadczyły żadnego dobra. Więc pełne schronienie. Wtedy możemy autentycznie to przekazywać. Nauki Iskonu pozostaną spójne w czasie i przestrzeni. Podobna rzecz. Spójność w czasie i przestrzeni. Bo czas zmienia niż tak jak Krishna mówi, że z biegiem czasu sukcesja uczniów została zniszczona i dlatego ta nauka, taka jaką jest, wydaje się być stracona. Może coś tam jest przekazywane, ale nie ta nauka taka jaką jest. Więc ta spójność, w tym celu musimy bardziej i bardziej się absorbować, zgłębiać nasze zrozumienie instrukcji Prabhupada Vani. Uświadomiona wiedza Prabhupada dana przez niego ze szczególną potencją, aby szerzyć świadomość Kryszny, będzie nie tylko zachowana, ale również rozwinięta. Prabhupada mówi, że dałem wam cały szkic, wy teraz to wypełnijcie. Czasami w naszym entuzjazmie, tak jak Maharaj mówił wczorajszego wieczora, że Prabhupada zadał święte imię do każdego miasta, każdej wioski, do każdego zamieszkałego kontynentu. Ale teraz następne pokolenia muszą zabrać się do każdej wioski, do większości miast i wiosek. One jeszcze nie są świadome Kryszny. Mamy co robić na 10 000 lat. Jego książki pozostaną dla nas kluczowymi, gdyż zawierają spostrzeżenia i wskazówki, które czekają na dalszy rozwój, aby można je było w pełni zrozumieć. Im bardziej stajemy się zaznajomieni z pisanym i mówionym słowem Prabhupada, tym bardziej będziemy wiedzieć, że Prabhupada mówił rzeczy, których jeszcze nie zrobiliśmy. Dla przykładu, cały 4. etap tego roku, etap Varnashrama,
Ledwo co to dotknęliśmy. Prabhupada said that's the way A the Prabhupada whole mówi, że w world ten is sposób interested. cały świat się zainteresuje świadomością Kryszny. We're actually showing the world Jeśli a better pokażemy way to live. światu lepszy styl życia, Then there'll be more wtedy inspired to read będą the Bible. zainspirowani, żeby czytać te książki. Yeah, that we say in English. A mówimy po angielsku, że to When Prabhupada had time to kiedy manifest Prabhupada for miał 12 czas, years, it was to only co the miał top czas of the przejawić na te 12 Well, lat, to be fair, to było Prabhupada jedynie said wierzchołek góry 50% of lodowej. his mission Prabhupada was not uczciwie powiedział, że 50% jego misji jeszcze jest niewykonane. To jest ten etap Varnashram. And finally, I ostatecznie Oczy Śrila Prabhupada na zawsze pozostaną obiektywem, przez który wszystkie przyszłe pokolenia będą widziały naszych poprzednich acharyów. in Prabhupada's purport w znaczeniu Prabhupada do Bhagavatam 1.1.1 very first verse, w samym pierwszym wersecie Bhagavatam, gdzie Śrila Vyasadeva identifying the rozpoznaje cel Śri Kryszny, prawdę in absolutną. his multi-page purport, W jego wielostronicowym znaczeniu do tego wersetu Prabhupada is describing some Prabhupada very basic opisuje concepts. podstawowe For idee, example, the difference na between przykład różnicę pomiędzy Bogiem a prawdą absolutną. and by the end of the Pod koniec purport, tego znaczenia Prabhupada is Prabhupada encouraging the reader. zachęca He says czytelnika, the serious reader, że poważny the czytelnik, serious student, poważny would student do well to go through dobrze zrobi, literatures, żeby przejrzeć literaturę Goswamich, very advanced literature. bardzo zaawansowaną Of literaturę. course, Prabhupada gave us nectar. Oczywiście Prabhupada dał nam nektar od Dania, najważniejsza książka dla nas. But we can only really Ale możemy take jedynie tak advantage naprawdę of skorzystać Goswamis, z Goswami, no jumping jak too widzieliśmy, loud. nie przeskakując, When we fully kiedy w absorb pełni ourselves zaabsorbujemy się naszym założycielem acarya, jego naukami. W przeciwnym razie z pewnością to źle zrozumiemy literaturę Goswamich. So, Prabhupada's eyes will Więc always oczy be the Prabhupada lens pozostaną through tymi, which all future generations see our tym predecessors. obiektywem, przez który przyszłe pokolenia As soon będą as we start to see widziały Prabhupada poprzednie through acarya. others' eyes, Jeśli tylko zaczniemy patrzeć na Prabhupada przez innych oczy, jesteśmy w and I innej know I have sandze. that brothers who Ja are mam takiego wrong bracia about duchowego, these który others, przeszedł do respect Gaudiya Prabhupada. Sangi But now we innej. see Prabhupada through On go szanuje, some szanuje other Prabhupada, ale Gaudiya widzi eyes. Prabhupada przez oczy innego So Gaudiya let's Acharya, understand. więc jest w innej And we sandze. respect them, but My we szanujemy ich, need them ale nie potrzebujemy to ich, reach our relationship żeby with oni Prabhupada. wzbogacali nasz związek z Prabhupadem. Yeah, for us, Prabhupada Dla nas is the Prabhupada measure jest of all teachers. miernikiem wszystkich nauk i wszystkich nauczycieli. And that's not sectarian, that's I to nie jest sekciarskie, to jest inteligentne, bo zobaczmy, kto został upełnomocniony do wykonania tego, czego nikt inny nigdy nie zrobił. Nie ma nikogo bardziej upełnomocnionego niż Prabhupada. Mogę tylko opowiedzieć pewną historię. No już do tego musimy usiąść. Już jest czas na pytania. Jeśli kiedykolwiek będziecie mieli szansę zobaczyć tę serię DVD Podążając za Prabhupadem, gdzie wszystkie te w ogóle nagrane wideo z Prabhupadem, widzicie wtedy te nagrania, a słyszycie głosy wielbicieli, które są na tym filmie z Prabhupadem, opisują, co tam się wtedy dzieje, przedstawiają cały kontekst sytuacji i całe to, co się dzieje na tym filmie. To jest 33 godzin na 11 DVD. Jadu Barną w genialny sposób wybrał jako ostatnie wspomnienie wspomnienia od Ayodhya Pati Prabhu, którego wy teraz znacie jako Bibi Govinda Maharaja. On wtedy był w małżeństwie Ayodhya Pati i on napisał, że jak to pod koniec, kiedy Prabhupada już był na łożu śmierci, Prabhupada pozwolił, żeby to wszystko było nagrane. Ja był tam z kamerą. Niektórzy liderzy nie chcieli, żeby to było, że to jest zbyt takie nachalne. Ale Prabhupada powiedział, nie, proszę. Bo Prabhupada uczył wszystkich, jak odchodzić z tego świata. Możesz to zobaczyć. Możesz zobaczyć, jak Prabhupada odchodzi z tego świata. Ayodhya Pati mówi, że ja trzymałem stopy Prabhupada. Było wielu ludzi, którzy to robili. Łącznie z siostrą Prabhupada, Fishimą. And then,
I on, Prabhupada odchodzi i wszyscy naprawdę są spustoszeni, a Ayurveda też. Narayan Maharaj pomógł wielbicielom dokonać ceremonii pogrzebowej, ubrać sobie ciało, wziąć Prabhupada na palankinie i następnego ranka udzielił w trakcie Brahma Muhurta ostatniego darshanu Vrijabasim i całe miasto ofiarowało mu szacunek. I wracają. Został wykopany cały dół, żeby umieścić ciało Prabhupada w samadhi. Jest to też nagrane. Śrila Maharaj tam był. Jest też na tym filmie. On tam pomaga. Rzuca też w tym dole chyba sól, postać wapu Prabhupada. Jak wszystko się kończy, Ayurveda mówi, byłem tym tak przygnębiony, że nie byłem w stanie nawet mówić. Nie mogłem nic zrobić. Byłem praktycznie sparaliżowany. Ale nagle znikąd jeden z braci duchowych Prabhupada podszedł do mnie i powiedział, bardzo sławny tamtych czasów, Akinchana Krishna Das Babaji. Babaji Maharaj, który słynął z tego, że zawsze grał na pianonie. Jak wielbiciele go znali, oni po prostu go znali jako ten Babaji, który zawsze chodzi, grając na pełni. Jeśli ktokolwiek zadał mu jakieś pytanie, Hare Krishna grał dalej. To była jego odpowiedź na każde pytanie. I w ostatnim dniach Prabhupada, on czasami odwiedzał Prabhupada, bo byli bardzo dobrymi przyjaciółmi. Kiedykolwiek Babaji Maharaj przychodził, to jakby nic się nie stało. Oni rozmawiali jak bliscy przyjaciele. Niektórzy mówili, że jako pastuszkowie. I tak znikąd pojawił się Babaji Maharaj, podszedł do Ayodhyapati i mówi, Ayodhyapati nie wiedział, że Babaji Maharaj w ogóle mówił po angielsku, bo on nigdy nie słyszał, żeby coś mówił. Więc on powiedział w bardzo takim wręcz oksfordzkim, angielskim, jako wykształcona osoba. Czy wiedziałeś, że twój mistrz duchowy jest największym mistrzem duchowym, który żył kiedykolwiek? Wiedziałeś o tym? Tutaj jest diksha uczeń osoby przyzwanej ze świata duchowego, Kavila Vishnu, Śrila Saraswatiego, który mówi Ayodhyapatiemu o tym, że nasz mistrz duchowy jest największym mistrzem duchowym, jaki kiedykolwiek żył. Ayodhyapati zdumiony, że on w ogóle mówi po angielsku o tym, co mówi. I w ogóle nie może nic mówić, bo jest naprawdę spustoszony po tym, że Prabhupada odszedł. Więc Babaji Maharaj, widząc, że Ayodhyapati nie jest w stanie nic mówić, odpowiedzieć. On mówi dalej. A wiesz dlaczego? On jest największym mistrzem duchowym, który kiedykolwiek żył. Pamiętajcie, że Babaji Maharaj, jego życiem i duszą jest chodzenie z Vrindavan i śpiewanie Hare Krishna. Dlatego, że on rozprzestrzenił Hare Nama, święte imię Kryszny.